Cześć, aloha, pura vida. Dzisiaj szybka recenzja, kilka słów w temacie plecaka Instinct Eclipse 12. Jest to sprzęt dedykowany pod naprawdę długie bieganie. Długie bieganie, czyli 100 km plus. Z przodu plecaka mamy dwie duże kieszenie przeznaczone pod bidony, pod softlaski. Idealna pojemność to 600 ml, oczywiście może być również mniej. Pod spodem każdej z tych głównych kieszeni mamy dwie mniejsze kieszenie po każdej stronie. Jedna z nich jest kieszenią zamykaną na zamek. Idealnie mieści w sobie smartfona. Tutaj również dwie takie kieszenie, plus jedna ukryta, zamykana na rzep. Wyżej kieszeni bidonowych mamy dwie mniejsze kieszenie, do których można sobie wrzucić jakiś żel, jakiś baton, ale równie dobrze sprawdzi się to jako miejsce na nadajnik GPS podczas zawodów. Jak widzisz, z przodu również jest dedykowane miejsce pod kije, z jednej jak i z drugiej strony. Natomiast kamizelka sama w sobie jest bardzo uniwersalna, ponieważ będzie pasowała zarówno na osoby mojego wzrostu, czyli 1,68 m w kapeluszu, jak i nawet tych trochę niższych, oraz osoby, które będą miały tych centymetrów około 200. Dzięki zastosowanemu tutaj systemowi naprawdę jest bardzo duży zasięg modyfikacji i dostosowywania tego plecaka do każdej sylwetki. Z przodu mamy dwie taśmy stabilizujące, które zamocowane są na szynach i jak widzisz, obie taśmy poruszają się na tych szynach. Dzięki temu każda osoba będzie mogła ten plecak dopasować idealnie pod siebie. Oczywiście również można szybko je poluźnić, jak i zaciągnąć. Przechodzimy na tył. Tutaj mamy kieszeń, która jest charakterystyczna dla kieszeni w plecakach Instincta. Kieszeń dedykowana pod kurtkę. Jak widzisz, jednym ruchem tą kurtkę podczas biegów wyciągam, zakładam. Później, gdy mi niepotrzebna, ją z powrotem tutaj odkładam. Ścianka plecaka, która ściśle przylega do pleców, wykonana jest ze specjalnej tkaniny, takiej 3D siateczki o kształcie plastra miodu, co sprawia, że plecy, mimo tego, że coś do nich przylega, nadal mogą oddychać. Natomiast od wewnętrznej strony mamy tam kordurę oraz ripstop, dzięki czemu komora jest wodoodporna. Wilgoć w postaci chociażby potu nie przedostaje się do środka. Pod tą kieszenią na ściance przylegającej do pleców mamy komorę przeznaczoną pod bukłak. Oczywiście można wykorzystać sobie ją zupełnie inaczej, natomiast jest ona dedykowana pod bukłak. Tak, jeżeli by nawet bukłak nam się tam przedziurawił, czy coś się z nim działo, komora jest również cała izolowana, jest wodoodporna, więc to, co w niej by się ewentualnie rozlało, nie przedostanie się do wnętrza plecaka. Komora z przodu, która również wykonana jest z nylonu, ripstop, kieszeń, do której śmiało można schować dokumenty, telefon. Tutaj silikonowane zamki, więc również wilgoć też się tutaj nie przedostanie. W środku potężna komora. Tutaj mam już napchanych rzeczy, które są w obowiązkowym wyposażeniu pod kątem UTMB. Chcę tylko pokazać, że chociażby nawet na tym panelu rozsuwanym mamy jeszcze dodatkowe podszyte, zamykane na velcro, na rzep, mniejsze kieszonki, podobnie jest w środku, dzięki czemu możemy sobie całość naszego dobytku pięknie tutaj usystematyzować i wiemy, co gdzie jest. Czyli w momencie, gdy na przykład jesteśmy na punkcie odżywczym bądź w terenie i potrzebujemy jakiejś konkretnej rzeczy z plecaka, ściągamy go, kładziemy go w ten sposób, rozsuwamy dosłownie jak walizkę podróżną, wyciągamy co trzeba, pakujemy, zapinamy i po kłopocie. Co więcej, gdy ubywa nam rzeczy, możemy sobie kompresować tą główną komorę z jednej jak i z drugiej strony za pomocą takich tutaj pętelek. Pod spodem mamy taką oto tutaj kieszeń w kształcie takiej kiszki, pod nią jeszcze jedną, co jest fajne w przypadku, gdy przez ostatnie kilka kilometrów biegłem chociażby w spodniach przeciwdeszczowych albo w czymkolwiek innym, czego już nie używam. Chcę je zdjąć, ale nie chcę ściągać plecaka. Wówczas upakować mogę sobie te spodnie czy cokolwiek innego właśnie do takiej kieszeni tutaj pod spodem. Mam pewność, że mi nic nie wypadnie, a przy okazji ja nie muszę tego nosić na sobie, nie muszę ściągać plecaka. Oprócz mocowań na kije tutaj z przodu mamy również mocowanie dedykowane pod kije w tym miejscu. Jedna pętla, a pod nią zaraz druga.
Dzięki temu, jeżeli wolisz kije mieć tutaj, to bez problemu możesz sobie tutaj zainstalować, nic nie musisz kombinować. Lub jeszcze jest trzecia opcja, tutaj i tutaj, więc kije mogą być również z boku. Dwa z jednej strony albo po jednym z każdej. Jak widać w tej krótkiej recenzji, jest to plecak bardzo przemyślnie skonstruowany, przemyślany. Plecak dedykowany pod długie aktywności, nie tylko i wyłącznie na zawody. Muszę przyznać, że ja z tym plecakiem pokonywałem już kilka projektów FKT, czyli Fastest No Time. Najdłuższą trasą, na jaką się wybrałem z tym plecakiem w formule FKT, był to czerwony szlak łączący ze sobą Sanok oraz Przemyśl. I z racji tego, że wykonywałem ten bieg w formule całkowicie bez jakiegokolwiek wsparcia z zewnątrz, wobec tego musiałem mieć ze sobą maksymalnie dużo rzeczy, a przede wszystkim wody i jedzenia, które były mi potrzebne na trasie. Dzięki temu, mając dwa flaski 0,6 z przodu, miałem 1,2 litra płynu z przodu. Z tyłu miałem 2-litrowy bukłak, dodatkowo jeszcze ciuchy na przebranie w trakcie oraz ciuchy, które były mi potrzebne do tego, żebym się przebrał już u celu swojej podróży. I muszę przyznać, że ten plecak bez problemu sobie poradził z tą ilością rzeczy, które musiałem dźwigać. A było to ładnych parę kilogramów, plus ja tego specjalnie nie czułem na swoich barkach, ponieważ jest on, tak jak wcześniej powiedziałem, świetnie przemyślany, świetnie skonstruowany, więc jest to plecak, który doskonale sprawdzi się w różnych, trudnych, rozmaitych warunkach. Bez względu na to, czy to będą warunki zimowe, czy też letnie, czy to będzie deszcz, czy śnieg. Eclipse będzie tym, czego naprawdę potrzebujesz, zwłaszcza jeśli planujesz start w UTMB i myślisz, do jakiego plecaka będziesz w stanie spakować całe wymagane wyposażenie. Jeśli szukasz takiego plecaka, to zdecydowanie Eclipse 12 by Instinct jest tym, czego szukasz.